Tą strefą cienia jest nasz dualizm. I szukamy. I teraz wiele szkół uczyło nas, pierw przerób strefę cienia. Pracuj z cieniem. A ja wam mówię, olać cień. Pracuj ze światłem. Bo czego nie podlewamy, to nie rośnie, to uschnie. Wydobywajmy co najlepsze z nas. To jest najważniejsze. Tutaj bardzo mało uwagi. I to prowadzi, to jest stara szkoła, że musi być guru, że musi być mistrz, że musi być przewodnik ziemski, ktoś między mną a moim ojcem, matką, który będzie mi dyktował warunki. I mówił, to możesz, ale ty jeszcze na to nie jesteś gotowy. Ja cię doprowadzę do tego stopnia i ci powiem, kiedy jesteś na to gotowy. Słyszeliście może o tęczowym ciele? To są bardzo wysoko rozwinięte osoby na ziemi, których aura jest tęczowa. Ma wszystkie barwy, są bardzo silni energetycznie i można się do tego przygotowywać latami. Są praktyki duchowe, które prowadzą do uaktywnienia tęczowego ciała. To już jest naprawdę, wiecie, na tych poziomach mega wysoko. Jeżeli chodzi o takie energetykę, czystość, intencyjność. I w przekazie dostałem informację, tym takim telepatycznym, Mariusz, będziesz miał uruchamiane tęczowe ciało. A ja 20 lat temu, co to będzie? Usłyszałem, spokojnie, to i tak nie będziesz tym zarządzał. A wy jak? A o co chodzi? Nie dostałem odpowiedzi. Źródło, duch nas często prowadzi zagadkowo. Bo pierw robi duszę, robi energię, a dopiero my mamy z tej pokory wychodzić i się stapiać. No to wiadomo, co się robi, internet, tęczowe ciało. Co to jest? I znalazłem opowieść Polaka, który jeździł do Indii, 30 lat życia poświęcił budowaniu tęczowego ciała. I jego guru po tych tam 25 latach powiedziało mu, jesteś gotowy na tęczowe światło. I on myślał, że ten guru przyjdzie, położy mu ręce, masz tęczowe ciało. Nie? A guru mu powiedział, idź na górę, do jaskini i siedź. I on mówi, co ja tam mam robić? Siedź. Poszedł na górę, siedział tydzień i zszedł tej góry. Ten guru się pyta, co się wydarzyło? A on mówi, nic. A on mówi, no nie masz tęczowego ciała. Mówi, no czemu mi nie chcesz dać tęczowego ciała? A on mówi, nie ja daję tęczowe ciało. Mówi, no jak, ty jesteś moim mistrzem. Nie. Absolut daje. Idź jeszcze raz. I on szedł 3 razy i 3 razy nie dostał tęczowego ciała i zrozumiał, że 30, te 25 lat i tam później te 3 razy podejścia były jego egiem. On poświęcił 25 lat na ego, bo chciał być jak mistrz i słuchał mistrza, a nie słuchał ducha. I ja was zapraszam do słuchania ducha. Nie potrzebujemy pośredników. Potrzebujemy tylko wymiany informacji. Rozwijania się wspólnego, kochania się wspólnego. I to jest ta energia, która płynie. Jeżeli my będziemy czynić dobro, będziemy obdarzać miłością innych ludzi, swoich bliskich i dalsze osoby, to będzie się działo. Słuchajcie, energetycznie, jak będziemy wzrastać i tak jak świadomość Chrystusowa jest, że ona wychodzi się powiększa. I bardzo często jak zaczynamy się rozwijać duchowo, to nasza rodzina dostaje panikę. Boi się, bo jesteśmy nieprzewidywalni. Naraz mówimy, że inni ludzie są też fajni i mogę coś zrobić dla innych ludzi. Że mogę pomedytować i wyjechać gdzieś na wyjazd duchowy, a nie na wakacje, tylko żeby nogi pomoczyć i się poopalać. Rozumiecie? To się dzieje w energii i nasz partner, nasza rodzina to
wyczuwa i dlatego na wiele osób, które rozwijają się duchowo, to w rodzinie jest szaleństwo, tak? Z kim on się zadaje? On zwariował. On jest niepoważny, nieodpowiedzialny. Dlatego ja wam powiedziałem, bardzo ważne jest, aby rodzina wiedziała, że jesteśmy normalni, odpowiedzialni i że tylko dajemy trochę więcej energii na obszary, na inne hobby. Że moim hobby jest duchowość i promieniowanie z serca. To jest moje hobby. Ja nie muszę jeździć na nartach, ja nie muszę na rowerze, tak? My mamy fan, że się spotykamy, siedzimy na ziemi, słuchamy bębnów, tak? Uruchamiamy fajnie stare wibracje, tą radość z tego życia, ale jednocześnie dostrajamy się. I u mnie moje życie poszło tak, że telepatia ta świadoma, jak weszła jak taki powiew. Ja nie nadążałem za zrozumieniem tego, co się wydarza. Tak szybko się wydarzało, bo nowa szkoła to jest szkoła kwantowa, a nie stopniowa. Bądźcie gotowi na rozwój kwantowy jako telepaci. Na czym polega, słuchajcie, rozwój kwantowy? Polega na tym, że jestem dzisiaj tu, rano się budzę, jestem tam. Nie ma tu stopni. I moja ludzka świadomość nie będzie wiele razy nadążać za energią i za duchem. Tylko będzie się tam znajdować, ja to będę wiedział, ja to przeżyję i nie wiem jak. Ale ja już jestem inny. I to jest magia telepatii. Ja zamknąłem swoje interesy i poświęciłem się, mi to zajęło 1,5 roku, zmiana mojej piramidy życia. Czyli z tej skupionej na sobie, na rodzinie, na to, żeby służyć ziemi, ludzkości, swojej duszy i kochać siebie. I to jest jedna też z najtrudniejszych lekcji, kochanie siebie. Słuchajcie, jak pokochać siebie, tego faceta w lustrze i z tym świadomością, jaki byłem i jaki jestem, ale to mi pomaga codziennie w tym rozmowa. Jako telepata potrafię również, słuchajcie, doświadczać stanów rozmowy z drzewem, rozmowy z kamieniami, rozmowy z duchami gór, z archetypami zwierząt. Wszystko doświadczyłem dzięki telepatii miłości. Nie szperam wam w umysłach. Telepatia to jest też, pochodzi od greckiego słowa tele i patia, czyli dalekie czucie. Ono nie mówi o myślach, ono mówi o czuciu. I to jest bardzo ważna też rzecz, żebyśmy pozwolili sobie czuć sercem. Czasami boli, czasami popłaczemy, ale jak tam wejdziemy głębiej, tam jest tyle błogostanu, tam jest tyle miłości, że możemy nią obdarzać innych ludzi, nie tylko siebie. Możemy czynić i pomagać innym, bo naturą człowieka jest istota plemienna. Nie jest naszą rolą, tak jak pustelnicy, się wejść gdzieś, pójść do jaskini i zamknąć. To jest czas drogi, potrzebujemy wyciszenia i dlatego też, jeżeli będziecie chcieli praktykować telepatię, to jak najbardziej poświęćcie troszeczkę czasu. Tam było pytanie, ile czasu mam poświęcić na telepatię? Słuchajcie, ile? 7 minut. No pięknie, to jest dobry czas. Ja mówię między 10 a 15, to jest takie średnie. Masz 7, jest taka fajna cyfra, mocna wibracja i to jest też, numerologia jest też językiem miłości. Podpowiada nam, prowadzi nas, tak? Mamy zdarzenia 22, 22, 11, 11, tak? Się zaczyna powtarzać. Znaczy, że część rzeczy musimy zgłębić numerologicznie i w telepatii nie odrzucamy tej wiedzy, która jest na ziemi, tylko ją wchłaniamy, ale nie oddajemy się jej w pełni, rozumiecie? W pełni zawierzamy duchowi. I to jest
istota też rozwoju, dotrzeć, jaka jest moja misja na ziemi tu i teraz. Ale nasze linearne umysły będą nam podpowiadać rozwiązanie, jedna rzecz na całe życie. Tak jak jeden mąż na całe życie, jedna kobieta na całe życie, tak? To jest też trudny temat, bo przychodzimy w związkach duchowych i jest wpisana fluktuacja, rozwój. Jeżeli coś zatrzymuje rozwój lub przerobimy coś z przeszłości, ten związek już nie musi trwać. Ja nie chcę usprawiedliwiać na przykład swojego rozwodu, tak? Bo do niego doszło, ale on był również wynikiem pewnych transformacji. A transformacja czasami boli, trzeba coś poświęcić. I to jest też rzecz, która przed wami jako takimi świadomymi telepatami, którzy ewentualnie będziecie to robić, stoi. W moim przypadku była to przez 15 lat naprawdę mega praca dla ziemi. Ja obracałem dużymi pieniędzmi, nigdy nie byłem bardzo bogaty, ale obracałem bardzo dużymi pieniędzmi. Ale słuchajcie, świat zjeździłem, kiedy miałem najmniej pieniędzy. Bo duch mnie tam kierował. I jak duch mnie kierował, ja za tym szedłem, wszystko mi się układało. Wszystko. Wszystko się udawało. Taniej zrobić, tamto. Ja wiele razy mówiłem, na przykład jeszcze jak prowadziłem biznesy, mówię, no jak ja mam pojechać? Wy mi dajecie zadanie, mam jechać do Wielkiej Brytanii, załatwiać jakieś sprawy w energiach. Fajnie, ja to widzę, ja to czuję, ale ja muszę wykarmić rodzinę, ja muszę zapłacić podatki, ja muszę opłacić to i tamto. Mariusz, nie martw się. Jak mam się nie martwić, tak? Takie ludzkie odpowiedź. Mariusz, nie martw się. I byłem dualny, rozumiecie? I nadal mam te dylematy, ale mówią, dobra, to pojadę. Pojechałem, jeszcze wtedy prowadziłem na przykład biznesy, to naraz wracam, kontrakt załatwiony. I mam na pół roku życia firmowo. Wyjąłem pieniądze z firmy i dostałem kontrakt, którego się nawet nie spodziewałem, czyli jest tam balans. Ale przyszedł dzień, że duch mi powiedział, koniec. Koniec, Mariusz. Oddaj firmę bratu i żegnam. Idziesz, ty masz misję duchową do wykonania. Za co będę żyć? Nie martw się. Taka była moja droga, twarda, mocna. Rozumiecie? Ale, żeby wam powiedzieć, jaka magia się zadziała. Mieszkaliśmy wtedy w Gdyni z żoną, wydzierżawialiśmy mieszkanie od przyjaciółki żony, płaciliśmy tylko czynsz, 300 zł, koniec, zero tematu. I jednego dnia dostaliśmy e-mail od tej pani, macie się natychmiast wyprowadzić, bo mój brat potrzebuje tego mieszkania. No, raz forma nie taka. Dlaczego natychmiast? No chociaż 2 tygodnie, chociaż miesiąc. No jak ja się mam wyprowadzić na raz z mieszkania, tak? No i tak siadamy i mówimy, no dobra, jesteśmy już telepatami. Trzeba się zapytać góry, co robimy? No dobrze. A ja mówię, wiesz co, Helena, ja pójdę, kupię gazetę, bo trzeba szukać szybko. Ty pisz do tej pani, że no miesiąc prosimy i tak dalej, a ja idę kupić gazetę, bo to były takie czasy. Kupiłem gazetę i wchodzę z tą gazetą na 4. piętro, bo mieszkaliśmy na nim. I tuż przed drzwiami słyszę w głowie wyraźnie, to nie ta gazeta. A to była gazeta na 3 województwa. I wchodzę do pokoju i mówię, Helena, to nie ta gazeta. Gdzie mamy mieszkać? Godzina to była koło 11. Dobra, siadamy, bierzemy przekaz. Żeby było szczerze, nie ten, kartki i pytanie do źródła. Gdzie mamy mieszkać? Zasłonięte, równocześnie podnosimy kartki, żeby nie było, wiecie, podnosimy kartki Warszawa, Warszawa. No dobrze, co robić w tej Warszawie? Dobra, telefon do przyjaciela. Dzwonimy do Rosji, tam mieliśmy też takich świetnych przyjaciół, bardzo energetycznych. Słuchajcie, mamy problem, musimy się wyprowadzić, gdzie mamy mieszkać? Galina odpowiada, płonie przede mną napis Warszawa. Aha, no to do Warszawy, no dobrze. To siadamy na przekaz
drodzy nauczyciele miłości, to gdzie my mamy mieszkać w tym Warszawie? W centrum. Dobrze. To za ile mamy wynająć mieszkanie? 1000 zł. A my się zaczynamy śmiać. Ha, czy wy wiecie, ile kosztuje mieszkanie w centrum Warszawy? Wiemy. To jak ja wynajmę mieszkanie za 1000 zł, jak ono kosztuje nie mniej jak 3000? Nie martw się. Co robić? Dobrze. Czekać. Dobrze. Trzeba czekać. Godzina 20, dzwoni przyjaciel z Warszawy. Słuchajcie, dostałem przekaz, że się przeprowadzacie do Warszawy. Czy to jest prawda? Jak dostałeś przekaz? No, stwórca mi powiedział, że się przeprowadzacie. Mam wam pomóc w organizacji. Dobrze, to się przeprowadzamy. My już byliśmy pogodzeni. Od 11 do 20 byliśmy już w Kościach przeprowadzeni. Rozumiecie, tak? Czyli została technika. I zostało mieszkanie za 1000 zł. Jedziemy do Warszawy za 2 tygodnie, tam prowadzić i medytację, spotkać się z przyjaciółmi. I nasz jeden przyjaciel mówi, wiecie co, dziwna sprawa się wydarzyła. Matka, z którą się drę koty, a ja odkładam na nowe mieszkanie, powiedziała, że spłaci za mnie kredyt. Ja mogę się za miesiąc wyprowadzić do nowego mieszkania, a wy się przeprowadzacie, to ja mogę wam to wydzierżawić, ale nie mogę mniej niż za 1000 zł. Bo tyle wynoszą jeszcze moje obciążenia. A mówię, poważnie mówisz, dasz nam to mieszkanie? Różnica była taka, że to mieszkanie nie było w centrum, bo ulica tam, która była Młynarska, dzieli centrum i Śródmieście. Mieliśmy od strony Śródmieścia. Taka pomyłka była, rozumiecie, o szerokość ulicy, tak? Czyli centrum było do tej strony, a to było tutaj. I w ten sposób, słuchajcie, zaczęły się dziać cuda w życiu. Zostaliśmy bez pracy, mieliśmy otworzyć Centrum Rozwoju Duchowego w Warszawie i znowu było. Mariusz, nie martw się. Mieszkamy już 2 miesiące w tej Warszawie, Mariusz, nie martw się. Ja mówię, słuchajcie, jestem człowiekiem czynu, energii. Dajcie mi, zadzwonię, podzwonię, załatwię. Mariusz, nie martw się. Dobra, jednak wziąłem gazetę, zacząłem dzwonić, szukać i słyszę wyraźnie, zostaw to, nie rób. Odpuściłem i co się dzieje za kilka dni? Dzwoni nas przyjaciel i mówi, wiesz, słyszałem, że wy szukacie centrum, mój znajomy ma taki super lokal. Był na waszym warsztacie telepatii. Spodobało mu się, robi biznesy, ale nie zajmuje się, wiecie, tak na co dzień, ale chce wam pomóc. Spotkaliśmy się i on mówi, byłem u was na warsztacie, nie wiem, czy pamiętacie, tam siedziałem z tyłu, zupełnie na samym końcu. No tak, chyba tak, no. Mówi, pomogę wam. I słuchajcie, lokal 100 metrów wziął i powiedział, ja będę pokrywał koszty. Dawał wam pieniądze. Ja nie miałem pieniędzy, a miałem lokal 100 metrów, słuchajcie, na Krochmalnej. Czysty środek, to jest tuż przy hali Mirowskiej, jak ktoś z Warszawy jest, do dyspozycji. Chociaż życie się potoczyło różnie, bo po kilku miesiącach, jak już osiedliśmy, zaczęliśmy tak się przestawiliśmy na pracę i pomagaliśmy ludziom również, uzdrawianiu, w sesjach z nimi, w pracy i ludzie dawali nam pieniądze za tą pracę, to niestety wydarzyło się tak, że on wycofał swoją pomoc z różnych względów. Nie będę tu wchodził, ale my już staliśmy na nogach na tyle silnie, tak? I że byliśmy w stanie sami to pociągnąć. I tego wam też naprawdę bardzo życzę, żebyście doświadczyli takich, chociaż ja tu dałem tylko parę rzeczy, parę takich informacji, jak można żyć w równowadze, w balansie. To jest bardzo ważne. Żyjcie w balansie, bo jak uruchomimy moc duszy, moc serca, to naprawdę cuda przychodzą do naszego życia. Piękne rzeczy. Kochani, to z mojej strony tu na dzisiejszym mini warsztacie już taka ta część praktycznie jest zamknięta. Ja tu nie myślałem, że tyle osób przyjdzie, powiem szczerze. Przygotowałem prezenty, bo stwierdziłem, że no, dam darmowe książki
To, co tu leży, to jest za darmo. Kto się nie załapie, nie chce, żebyście biegali. My mamy stanowisko na stanowiskowej, tak się to chyba nazywa. I jak przyjdziecie tam do nas, to znajdziecie nas telepatycznie też, to dostaniecie, powiecie, że byliście na warsztacie tutaj, mini warsztacie, to dam za darmo każdemu, kto tutaj był. To są książki, które też napisałem. Opowiem wam jeszcze jedną historię. Nie wiem, czy mam czas jeszcze, Konrad. Mam jeszcze czas, tak? Dobrze. To mam na przykład taką książkę tutaj, która powstała w taki sposób, że dostaję informację, masz napisać książkę. Ja mówię, nie mam pieniędzy na wydanie. Ty się nie martw, ty pisz. Tak trochę parafryzuję, ale takie odpowiedź. Ja mam taki wewnętrzny język, to wiecie. To takie odpowiedzi dostaję. No i nie mogłem się zabrać za to. Ciągle co innego, bieżące życie mnie zabierało, bieżące sprawy. Po jakimś czasie biorę przekaz, słucham was, drodzy nauczyciele. Ja bardzo dużo brałem pisemnych przekazów. Słuchajcie, ja mam około 1500 pisemnych przekazów. I one się też tam wygłuszyły w pewnym momencie, mniej ich zacząłem otrzymywać. Ja od razu też wiele dostawałem też przekazów, które są opublikowane, wiele których nie jest, i które są do publikacji. I usłyszałem, napisałem, masz napisać tą książkę. Mariusz, już się nie lęk, pisz. Ja mówię, o czym mam pisać? Pisz o telepatii miłości. No i tak znowu się nie mogłem zabrać. I zadzwonił w pewnym momencie telefon i człowiek mówi, bo wydaliśmy wcześniej też książki, które takie bardziej broszury. I zadzwonił człowiek i powiedział, a mam waszą broszurę, super jest, treści są super, ale tam są błędy ortograficzne. A ja mówię, no dobra, no ale o co chodzi? No chcę wam pomóc, tak, wydrukujcie, napiszcie książkę, 10 000 wam wydrukuję. Mówię, no przepraszam bardzo, czy pan mówi poważnie? Mówię, jak najbardziej poważnie. Mówię, no dobra, no miałem przekaz, że mam pisać, to coś tam będę pisał. No dobra, i w ogóle taki specyficzny humor człowiek miał. No i po miesiącu mówię do Heleny, słuchaj, dzwoni jakiś człowiek narwany, mam 10 000 książek, wydam, mam napisać, on mówi, co robimy? Patrzyliśmy sobie, wygląda dobrze, ale nie, to nie może być prawdą. No dobra, za miesiąc telefon, dzwoniłem miesiąc temu, książka napisana. Ja mówię, jaka książka, o co chodzi? No ja rozmawiałem. Ja mówię, ale pan poważnie mówi? No tak, ja wam dam pieniądze, załatwię wam drukarnię, a wy będziecie książkę sprzedawać i mi oddawać pieniądze. To nie jest tak za darmo, za koszt druku. Ja mówię, a, to tak na poważnie. Tak, na poważnie, to się umówmy. Człowiek przyjechał do Warszawy, mówię, będę w biznesach. Przyjechał i było niesamowite spotkanie. Powiedział, jeszcze raz, ja to naprawdę wam sfinansuję. Nie musicie złotówki wyłożyć, tylko zróbcie to. Ale mówię, nie 10 000, ja nie sądzę, żeby to mi poszło w 10 000 i tak dalej. I mówi, to róbcie. Dostałem wtedy takiego kopa, książkę napisałem w miesiąc czasu i faktycznie wydrukowaliśmy ją. Nie wydałem ani złotówki, ale książka była. Ale też nie miałem ani złotówki. Rozumiecie? Przyszło dane, żeby tak to się działo. Summa summarum tych książek, słuchajcie, o telepatii sprzedaliśmy grubo ponad 10 000 i jednak ta cyfra była gdzieś tam wprowadzona, czyli bardzo fajnie. Wiem, że to nie jest łatwy temat, ale możecie tutaj też skorzystać z tego mojego doświadczenia. Gdybym pisał ją dzisiaj, trochę bym skorygował, niedużo. To jest rok 2008, już byłem wtedy naprawdę po wielu tematach i dzisiaj dzielę się tą z wami energią, zachęcam was do bycia też odważnym, pozwolenia sobie bycia sobą, bycia prawdziwym ja, bycia człowiekiem, który kocha. To jest bardzo ważne, który uczy się języka miłości, który chce być miłością. To są fundamenty duchowej telepatii. Dlatego ja to nazwałem świadoma telepatia miłości. To jest te moje przesłanie. Jeżeli macie teraz jakieś pytania,
się narodziły, to bardzo chętnie odpowiem, bo to jest zawsze żywe wtedy. Także jeżeli ktoś ma, to niech podejdzie, powie, bo ja nie mogę z tym chodzić. Albo powie, a ja je powtórzę, jak usłyszę, żeby to było słyszeć. Tak? Ktoś ma pytania? Tak, słucham. Proszę, śmiało. Mieliśmy niedawno tragedię w rodzinie. Zmarł mój szwagier. I po prostu zaraz po jego śmierci jest wnuczek dwuletni. I ciągle widzi. Pokazuje, mamo, tu dziadzi. Ja bym chciała ewentualnie pozyskać taką większą wiedzę, bo mój syn tłumaczył, że dzieci, maleńkie dzieci widzą na innej częstotliwości większej jak my dorośli. Jakby coś przybliżyć w tej dziedzinie. Wszyscy słyszeli? Dobrze. Pytanie było takie, że zmarł wujek, tak? Dobrze zapamiętam? Szwagier. I dziecko małe, tak? Dwuletnie, widzi szwagra, który jest eteryczny, ale Pokazuje ciągle. I Tu dziadek. no tu jest dziadek i tak dalej, że dziadek jest, tak? Słuchajcie, tu już wchodzimy troszeczkę w tematy, czy dusza, tak jak to się mówi, przeszła w zaświaty, tak? Czyli pewnie słyszeliście o odprowadzaniu dusz też, że takie coś jest, że czasami dusze zawisną i nie przechodzą w wyższe wymiary, tak? Nie przechodzą w miejsce wyznaczone przez Boga. To jest jedna możliwość. Druga możliwość, jaka jest, to jest to, że zostają ślady pamięciowe, energetyczne, powłoki energetyczne i dziecko je widzi i czuje, czyli chodzi, to jest ten zapach dziadka, który został, tak? I on powoli będzie odchodził. W tradycji prawosławnej jest 40 dni na to, żeby pożegnać się, żeby było odejście. I wtedy dusza, praktycznie rzecz biorąc, może przyjść, przebywać jeszcze bardzo dużo tu na ziemi, załatwiać niektóre rzeczy i może być. Ja nie chcę tak definitywnie odpowiadać, ale opowiem wam sytuację też taką życiową z moim dzieckiem, tak, z moją córką. I moje dzieci tak samo bardzo widziały dużo i czuły, kiedy były małe, młode. I moja córka, kiedy miała 12 lat, zadzwoniła do mnie i mówi: tato, miałam takie przeżycie. Ja się pytałam, co się wydarzyło. Wiesz, no bo nie wiem, czy zwariowałam, ale byliśmy na 1 listopada na cmentarzu. I przyszła do mnie twoja babcia. Ja się przestraszyłam, ona była agresywna, ona była trudna i ja jej zacząłem mówić: otwórz się i idź do światła. Mówi, pojawił się kanał, spłynął anioł. Ja jej cały czas tłumaczyłem, że lepiej jakby poszła w ten kanał i tam zazna spokoju, ale nie wiem, czy to się tak udało. Ona się uspokoiła po jakimś czasie, ja ją wziąłem za rękę i zaprowadziłam do tego kanału i poszła. Tato, czy ja zwariowałam? Ja mówię: córeczko kochana, przeszłaś kurs odprowadzania duszy, sama to zrobiłaś. Tak się robi, tak się odprowadza duszę. Się rozmawia, schodzą aniołowie, schodzi kanał i nie muszę duszy przeprowadzać przez ciało, bo niektórzy w starych metodach się uczyło przeprowadzania, przechodzenia przez ciało. Ja też przepuszczałem przez ciało. I to jest trudna rzecz i lepsze są kanały zewnętrzne energetycznie i iścia w górę. No to córka się uspokoiła, a ja zawsze miałem wrażenie, że babcia jest. Spałem w pokoju po babci. Spałem na łóżku, na którym babcia umarła i dziadek. Ale w wieku 20 lat tak mnie coś tknęło, że jednego dnia wstałem, otworzyłem okno i wyrzuciłem, wręcz nie użyję tu słowa, te łóżko i powiedziałem: koniec, nie śpię na tym łóżku. Nie chcę tego łóżka. Wiecie, to były też inne czasy, wtedy nie było tak, nie było tak na bogato jak dzisiaj jest. To było, łóżko kosztowało inne pieniądze niż dzisiaj, tak?
i wyrzuciłem. I moja tutaj ta sugestia jest taka, żeby dziecku powiedzieć tak, to jest możliwe, tak? Powiedz dziadkowi, żeby poszedł tam, gdzie jest światło. Znaczy ja może idź. to powiem, to była taka sytuacja, że jeszcze rodzice nie powie... To była taka sytuacja, bo to było niedawno, to była taka sytuacja, że rodzice nie powiedzieli, że dziadek nie żyje. Nie wiedziało to dziecko. Może być też ta sprawa, że dziecko sobie dzieje, ale dziecka nie powinno się w takich momentach sforować, tylko podpowiadać, co zrobić. I świadomy człowiek mówi, tak, to jest możliwe, pozwól, żeby sobie to odeszło, tak? Ja tu już nie będę dalej prowadził, tak, bo to jest już w sesję wchodzimy, taką, jak to zrobić. Także, jeżeli ktoś ma jeszcze pytania, to zapraszam. Słuchajcie, książek tutaj widzę, podchodzicie, super, tak? To sobie weźcie po jednej książce, po jednej zostać, bo są dwie różne, tak? Są biletyny, są też ulotki. Tak, mogę zrobić potem, jak już muszę miejsce zrobić drugiej osobie, to zrobię podpis. Kochani, samodzielnie się tutaj wykład skończył, tak? Także dziękuję bardzo. Dużo miłości dla Was. Cieszę się, że chcieliście poświęcić tą godzinę swojego życia na słuchanie tego, o czym mówiłem i wzrastanie w wibracjach. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.